Witajcie moi drodzy, a właściwie powinienem powiedzieć buongiorno a tutti. Jesteśmy w Rzymie. W zimie. Turystów. Czemu on mnie zgubił? Kurwa. Nie chcę. Jesteśmy na Piazza del Popolo. Karetki w Rzymie to jest osobna historia. Tutaj po prostu nie można nic nagrać, bo co chwilę jedzie jakaś karetka. W dzień, w nocy. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Tak jest zawsze, za każdym razem. Piazza Navona, najbardziej popularny i najzawsze. Słuchajcie, muchy tutaj w tym Rzymie są tak natrętne, chyba naprawdę idzie burza, bo po prostu można oszaleć. Jeszcze raz. Raz w tą samochody jadą, nigdy tego nie nakręcę. Muszę się dzisiaj spieszyć, bo pogoda ma się skiepścić niedługo, więc korzystam z takiej dziury dwugodzinnej, kiedy jest w miarę ok, bo potem będzie lało. Może w sumie, żeby było szybciej, to powinienem pojeździć na skuterku albo na tej hulajnodze. Dobrze, chciałem pokazać Wam jeszcze kilka ciekawych, takich niestandardowych miejsc. To jest jedno z nich, zaraz tam pójdziemy. To jest Bazylika Matki Boskiej Anielskiej i Męczenników. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej i Męczenników niestety zamknięta dzisiaj, a powinna być otwarta. No trudno. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że mało kto wie, że drzwi, ta brama, która tutaj zdobi wejście do bazyliki, została wykonana przez polskiego sławnego rzeźbiarza Igora Mitoraja, który głównie tworzył we Włoszech i odsłonięcie było wielkim wydarzeniem artystycznym. W samej bazylice podobno są przepiękne rzeźby i malowidła, takie, które niekoniecznie konweniują z samą specyfiką bazyliki i kościoła. Jest to bardziej galeria sztuki. Naprawdę żałuję, że zamknięta, bo bardzo chciałem obejrzeć. No ale przynajmniej jest kolejny powód do powrotu. A tutaj jest takie skrzyżowanie, gdzie są 4 fontanny i to się nazywa właśnie ulica 4 Fontan, a te 4 fontanny symbolizują rzekę Tyber jako symbol Rzymu. Po drugiej stronie mamy rzekę Arno jako symbol Florencji. Tu mamy Junone, czyli symbol siły. I ostatnia rzeźba to Diana, czyli symbol czystości. Piazza Barberini. Stąd jest dosłownie krok do Fontanny di Trevi, to jest tamtą stronę, albo do Placu Hiszpańskiego w drugą stronę. A ja chciałem Wam jeszcze pokazać jedną ciekawostkę. Mam nadzieję, że znajdę dokładny adres.
Tutaj na ulicy Barberini, zaraz przy placu Barberini, był ośrodek, zagraniczny ośrodek polskiej organizacji turystycznej, z którą onegdaj współpracowałem. I tutaj poznałem fantastyczną osobę. Daria, pozdrawiam Cię serdecznie z Twojego i mojego kochanego Rzymu. Jesteś po prostu wspaniała, jesteś piękna, jesteś Włoszką. A ośrodek niestety przeniesiono. Już tutaj nie istnieje, więc pozostała tylko historia. XVII-wieczny pałac rodziny Barberinich, znajdujący się zaraz przy placu o tej samej nazwie, placu Barberini. No muszę powiedzieć, że mam nadzieję, że lepiej wygląda w środku, bo z zewnątrz to chyba jest jeden z tych zabytków, które są przeznaczone do remontu. No ale można sobie wyobrazić, jak wyglądał kiedyś, no bo sam budynek jest po prostu piękny. Quirinał, siedziba rządu Republiki Włoskiej. Oj, tutaj to się dzieje. Co chwilę słyszymy o jakichś skandalach, no, z najwyższymi głowami na czele. To jest chyba jedyny kraj, gdzie w rządzie dzieje się więcej niż u nas. Dzielnica Monti to najstarsza rzymska dzielnica. Monti położone jest między ulicami Via Nazionale i Via Cavour. I to plątanina małych, wąskich uliczek z ogromną ilością różnych kafeterii, restauracji o artystycznym zacięciu. Natomiast centrum życia towarzyskiego stanowi bardzo niepozorny placyk Piazza della Madonna dei Monti z knajpeczkami. I tutaj toczy się życie towarzyskie dzielnicy. Rzymowi jestem w stanie wybaczyć wiele. Remonty, brud, graffiti, no w niektórych dzielnicach no to generalnie dramat. Więc takie dzielnice trzeba odwiedzać wieczorem, kiedy nie widać brudu i obdrapanych domów, ale za to życie towarzyskie kwitnie. Natomiast nie wiem, to miasto ma coś w sobie takiego, że tutaj po prostu to się wybacza, że coś jest pomazane, popisane, trochę brudne, no bo to kurczę, takie zaułki ukwiecone. Knajp tutaj jest pełno. Monti, jeżeli będziecie w Rzymie, nie pomijajcie tej dzielnicy, bo naprawdę warto odwiedzić i zobaczyć trochę lokalnego życia. Czy wiecie, że w Rzymie można pić wodę z fontanny? Można, ponieważ wody do fontan w Rzymie są prowadzone starożytnymi akweduktami prosto z gór, które są tutaj w okolicy, około 20 km za miastem. W związku z tym ta woda jest czyściutka i nadaje się do picia. Czasami, chociaż bardzo rzadko, jest podana informacja, że woda nie jest do spożycia, ale w przeciwnym wypadku jak najbardziej tak. Acqua di Roma. Po drodze z Piazza Navona i z Campo dei Fiori, czyli ze Starego Miasta, w stronę Piazza Venezia jest jeszcze jeden plac, który się nazywa Larga Argentina albo Torre d'Argentina. No, akurat tablica jest zmasakrowana, szkło zbite, nic nie można odczytać. I to jest taki plac,
koło którego wiele razy przechodziłem, ale nigdy jakoś nie zwracałem za bardzo uwagi. To są stare świątynie, które zostały odkryte w latach 20. Natomiast coś, o czym nie wiedziałem, się kryje na dole, tylko trzeba wytężyć wzrok, bo tu jest sanktuarium kotów. Jak się przyjrzycie, to tych kotów tutaj jest sporo, które sobie mieszkają, wylegują się i tak dalej. Naprawdę. Nie jeden kąt podobno stracił tutaj rękę. Sprawdźmy. Tym razem się udało. Ale Audrey Hepburn też była przestraszona w tych wakacjach. Mały włos, a wyszłoby, że niezły ze mnie kłamczuszek. No ale tym razem jeszcze mi się upiekło. Te Usta Prawdy to jest miejsce, które absolutnie przypominają mi tę scenę z rzymskich wakacji, bo zresztą została ona uwieczniona na tylu plakatach, na tylu zdjęciach, suwenirach i tak dalej. I jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych pamiątek w ogóle z Rzymu. I znowu związana z filmem. - 35 stopni w cieniu to jest najlepsza temperatura, żeby się wspiąć na jakieś wzgórze, prawda? A tym razem idziemy na Aventyn, czyli jedno z 7 wzgórz, na których powstał Rzym. A na Aventynie nie dość, że przepiękna panorama, która już się nam pojawia z tyłu, to również ogród pomarańczowy, parę lat temu uwieczniony przez Paolo Sorrentino w filmie Wielkie Piękno. Sprawdźmy Wielkie Piękno. Za czym kolejka ta stoi? Za dziurką, a właściwie do dziurki, bo w bramie wejściowej, głównej do zakonu kawalerów maltańskich jest taka dziurka, przez którą można zobaczyć Bazylikę Świętego Piotra i kopułę.
Idę sobie przez Testaccio. Słuchajcie, czy ja dobrze widzę? Pewex. No po prostu ten Pewex. To jest tutaj supermarket. To jest tutaj supermarket, ale po prostu... No Pewex jak się patrzy. Voila. Testaccio. Dzielnica pomiędzy Piramidą a Tybrem. Kiedyś dosyć biedna, a dzisiaj bardzo modna, ponieważ tutaj znajduje się sporo restauracji, klubów, barów, które odwiedzają lokalesi. Oczywiście znacznie tańszych restauracji od tych, które są na Starym Mieście dla turystów. Jest tutaj także góra, która się nazywa Monte Staccio, a góra to jest po prostu antyczne wysypisko śmieci. I dzisiaj spacerując można gdzieniegdzie znaleźć nawet w ziemi czy w trawie elementy starej ceramiki. A dookoła góry zostały dobudowane różne magazyny, restauracje, kawiarnie i miejsca spotkań. A ja teraz udaję się nad Tybr i chcę przejść na drugą stronę, żeby pooglądać, jak wygląda za dnia życie na Zatybrzu. A ja uciekam teraz przed burzą. Zobaczcie, jaka chmura za mną. Jak chluśnie, to ze mnie ani ze sprzętu nic nie zostanie, więc przeprawiam się teraz na drugą stronę rzeki. Na razie przez ulicę się przeprawiam. I już jesteśmy nad Tybrem, przez most i na Trastevere. Droga na plac Garibaldiego nie jest usypana różami, ale schodami, no i mocno pod górę. Na szczęście trochę wieje, ale bez komentarza. Będziemy oglądać widoki. Plątanina uliczek, placyki, kościoły. O właśnie, muszę uciec, bo tutaj ktoś jedzie. Tutaj ktoś jedzie. Wszyscy się uśmiechają, nikt nie trąbi, nikt nie krzyczy. Chociaż krzyk to bardzo włoski akurat. Wieszny zresztą. No tutaj, o proszę, piękne knajpeczki, małe placyki. Ruch. Oczywiście jak na Marszałkowskiej.
kolejna uliczka wąska. Tu się można naprawdę zgubić, ale tak przyjemnie zgubić. A jak się człowiek zgubi, to trzeba znaleźć fajny bar i usiąść na aperitivo i odpocząć. No i właśnie mi się to należy, a ja sobie usiądę w Mimi Coco. Już widzę nawet stolik. Knajpeczka się nazywa Mimi i Coco. A dlaczego ją wybrałem? A no właśnie dlatego. Podaję tutaj fantastyczną bruschettę. No, 2 aperolki i człowiek od razu się lepiej czuje. Także czasami trzeba sobie sprawić odrobinę przyjemności, żeby się trochę zresetować. Tak zwany life mode on. Polecam wszystkim. O, super. Naprawdę w tej knajpce mają najlepszą bruschettę i focaccię, jakie jadłem jako aperitivo. Nawet sobie spisałem przepis. Będę próbować w domu. Bo na przykład taka focaccia ze śmietaną, z grillowaną cukinią i ze startą skórką cytryny. Albo druga focaccia z pomidorem suszonym i z rozmarynem. I ona chyba była na majonezie. Kolejna to była marchewka starta, ser kozi, też podlany majonezem. A u góry, kurczę, co to było? Ale było dobre, bardzo dobre. Zapomniałem, że miałem się filmować z tej strony, a nie z tej, bo nie uwierzycie, ale zrobił mi się po prostu odcisk od okularów słonecznych. No tego jeszcze po prostu nie było, ale dodaje to tylko uroku szpetocie, tak? Mojej twarzy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, która bardzo się rzuca w oczy, jak się przyjeżdża do Włoch. Jest to moda. No nie od dzisiaj wiadomo, że Włosi mają naprawdę wyjątkowy gust i powiem szczerze, że to się widzi na ulicy. To się widzi zwłaszcza wieczorem, jak wszyscy wychodzą lekko bardziej ubrani odświętnie. Te połączenia, te wzory, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. No, jesteśmy 100 lat za Włochami, mimo że jest tak nieźle. Świetne wyczucie stylu, no tylko pozazdrościć. No oczywiście pomijam modę młodzieżową, bo moda młodzieżowa jest międzynarodowa. Właściwie w każdym kraju jest podobna. Także we Włoszech można odróżnić turystów od razu. Oni wyglądają tak jak ja. I tutaj człowiek jak wyjdzie do knajpy, to no widać to, że oni są po prostu opicowani, zwłaszcza starsze pokolenie. To muszę na to zwrócić uwagę. Starsze pokolenie no jest świetnie ubrane. No u nas nie wyobrażam sobie, że 60-letni mężczyzna założyłby żółte spodnie albo czerwone, no bo to by się źle skończyło już w drodze do restauracji. Natomiast tutaj jest to absolutnie normą i kobiety właśnie też starsze, fantastycznie zadbane. No umieją się ubrać. Umieją, skubani. Mają tych projektantów. Restauracja Carlo Menta za moimi plecami. Zaraz właściwie przy wejściu na Trastevere. Byłem w niej 2 razy. Jedzenie jest spoko, bardzo dobre ceny, także polecam, jak będziecie tutaj na Zatybrzu. Mieli ochotę coś zjeść. Restauracja Rugantino to jest też bardzo fajne miejsce z dobrym jedzeniem, bo tutaj
nigdy nie ma miejsc, dlatego ja tu nie jadłem, ale widziałem, że jest full. Teraz oczywiście jest za wcześnie na za godzinę, to nie będzie wolnego stolika. Brugantino. Dobre ceny, dobre jedzenie, świetna miejscówka. Kochani, mój wyjazd dobiega końca. Mam nadzieję, że podobała Wam się wizyta w Rzymie. To na pewno nie jest moja ostatnia wizyta. Już planuję kolejną. Także dziękuję Wam bardzo. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie. Mam nadzieję, że tak. Może jeszcze jakieś zakupy na koniec. Tutaj z każdej strony coś kusi fajnego, więc okazja do wydania pieniędzy jest na każdym kroku. Pamiętajcie, trzeba żyć. Czy taka, czy siaka sytuacja, zawsze jest jakieś pozytywne wyjście. A takie wyjazdy jak ten doładowują moje baterie po prostu na jakieś 2 tygodnie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Life Mode On.